Cześć, ale się podziało na moim gospodarstwie. No w ostatnim odcinku wam już tego nie pokazywałem, bo wróciłem w nocy i wolałem to zrobić jak będzie widno. No ale patrzcie jak tu teraz dziwnie. Pusto się zrobiło, nie? No ale spokojnie, mam już plany jak to zagospodarować i potem wam je wrzucę na ekran i ocenicie czy tak można czy nie, czy może jakoś inaczej to zrobić, no podpowiecie mi co i jak. Tamtego drewnianego kurnika też nie ma, no ogólnie ja to wczoraj w nocy już widziałem. Za dnia nie wiem jak to wygląda i macie w sumie moją prawdziwą reakcję. Ale nierówne te podwórko, zobaczcie jak tam wysoko, a jak tu nisko. Ale co się dziwić w miejscu, gdzie teraz stoję, kiedyś była łąka. Dobra, teraz chodźmy, pokażę wam jak tamta działka wygląda, a powiem wam, że tam to dopiero jest dziwnie. Idę tyłem, żeby wzbudzić w was ciekawość. Oj, tylko żebym się nie wpakował do rowu. Wtedy to byłby dopiero pokaz. A jeszcze was potrzymam w napięciu. Nie no dobra, nie będę taki. Dobra, jesteście gotowi? To patrzcie. Pusto, nie? Jak ja sobie przypomnę, jak tu było, jak ją kupiłem, wszystko zarośnięte, krzaki wyższe niż ja, drzewa, trawa i w ogóle. A teraz pusty plac. Tylko się zastanawiam, dlaczego tego drzewa nie ścieli. Ale no nic, trudno, sam się tym będę musiał zająć, albo niech tak zostanie. Co wy na to? Ale strasznie tutaj dziwnie co? Tyle czasu byłem nauczony, że tu coś stoi i nagle tego nie ma. Ale za to jaki wielki tutaj jest plac. I w ogóle jak daleko teraz do tej stodoły. Wcześniej jak były te domy, to jakoś wszystko bliżej się wydawało. Tak samo ten ul, tak teraz stoi na środku byle jak. I gdzie go teraz przestawić? Może go gdzieś tam z tyłu na trawie ustawię. W sumie jeszcze nie wiem, zobaczymy. Bo tak na środku to on na pewno nie będzie stał. Patrzcie jak tamto drzewo, przy którym chwilę temu byłem. Ono wydaje się być bardzo daleko. No ogólnie ta działka jakaś wielka się teraz wydaje, jak ją kupowałem, to z tymi wszystkimi budynkami wyglądała na taką ciasną. A może ten kojec zabrać i zamiast niego wstawić ul? Chyba lepiej nie co. Bo weź ktoś tutaj przyjedzie, albo nawet my będziemy coś robić i do garażu będą wlatywały. Ale chłopaki to kawał dobrej roboty zrobili. No w jeden dzień pozbyć się tylu budynków. Naprawdę szacun. Nie miałem okazji się z nimi spotkać i nie wiem ilu ich było. Ale 3 duże budynki i jeszcze tamten mały kurnik rozebrali w jeden dzień. No nie wiem czy to jest normalne, ale podziwiam. Teraz to i tutaj można by było dom postawić. Taka jest to wielka działka. Ale tak serio to się zastanawiam, co tu zrobić. Może tak postawić tutaj płot dookoła i wysypać jakimiś kamyczkami podjazd. Bo to ma być konkretny warsztat, a nie jakaś popierdółka. I w sumie jak macie jakieś swoje wizje albo pomysły, to możecie pisać, ja chętnie poczytam. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tutaj jest ciasna droga i musiałbym z przodu zrobić albo wielką bramę, albo jakąś narożną. Albo w sumie w ogóle jej nie robić i zostawić ogromną dziurę, po to, żeby tutaj ciężarówka mogła wjechać. No dalej się nie mogę nadziwić, jak długa jest ta działka. No niesamowite to jest, ale dobra, trochę tutaj pusto. Muszę się rozejrzeć za jakimś wyposażeniem, jakieś szafki, klucze, wkrętarki i inne zabawki, to wszystko będę musiał kupić nowe, bo tych starych to szkoda używać. Tyle dobrze, że mam już diaksa i nowe 2 spawarki. A może by tak tutaj przenieść gospodarstwo? Nie no, żartuję. Tak chodzę i patrzę i się zastanawiam, bo w sumie teraz to nie mam pomysłu, bo niby fajnie taki kawał terenu, ale nie wiem co z nim zrobić oprócz tego warsztatu. A z drugiej strony, budować tutaj jakieś garaży na maszyny bym nie chciał, wolałbym wszystko trzymać na gospodarstwie i tam coś stawiać. No mam trochę problem, bo teraz tak tutaj jest duża działka i tam gdzie dom jest, tam też jest spora. Ale na obydwu jest problem z umiejscowieniem budynków. A z kolejnej strony tutaj gdybym pozbył się tych stodół, to mam olbrzymi plac, bo przecież po bokach są jeszcze moje pola i wtedy mam miejsca od groma, tylko że ja nie chcę marnować pól, bo mam ich mało i każdy kawałek, który mogę zasiać jest dla mnie ważny. Gdybym miał 50 czy 100 hektarów, to gdyby zniknął jeden, to nawet bym nie zauważył. A teraz każdy ar się liczy. Jeszcze ta droga. Ona mnie najbardziej denerwuje, bo gdyby jej nie było, miałbym przejazd między działkami i tak samo wtedy mógłbym już coś innego stawiać. No ale co? Trzeba korzystać z tego, co się ma i tyle. Dobra, chodźcie, pokażę wam mój pomysł na budynek, który chciałbym postawić, bo w ostatnim odcinku tak rozmawialiśmy, ale i tak z tego nic nie wyszło. Dobra, teraz macie na ekranie mój plan na stodołę przejazdową. Jak coś to sobie zatrzymajcie i się dokładnie przyjrzyjcie.
Ona jest postawiona przy samej granicy, prawie dotyka płotu i według mnie chyba tak to się nie uda, chociaż dla mnie takie ustawienie byłoby idealne. Teraz macie pokazane to z bliska, jak dotyka płotu. No pewnie to się nie uda, ale może akurat w komentarzu się trafi jakiś czarodziej, który coś wymyśli. Jak coś ona nie musi stać przy samym płocie, spokojnie mogę się metr dosunąć. Tylko żeby metr to była maksymalna odległość, bo z tego co wiem to niby minimum to 3 metry, a to już by było za dużo. A tu macie kolejną wizualizację i na niej jestem odsunięty około 2 metry. No to średnio wygląda. Tak według mnie, no ale jak nic się nie wymyśli, to tak niestety będzie musiało zostać i tyle. A i jak coś ta stodoła to nie jest prawdziwa, która ma się znaleźć, to tylko pierwsza lepsza po to, żeby wam pokazać, żebyście mogli zobaczyć, o co mi dokładnie chodzi. No i taka stodoła byłaby w tym miejscu idealna, bo odcięłaby mi podwórko od części gospodarstwa, czyli tak tutaj z przodu byłoby względnie czysto, a z tyłu byłby bałagan, wszystkie maszyny, traktory i tak dalej. Więc jak ktoś ogarnia temat, to niech mi poradzi, co tu mogę zrobić. I jeszcze raz powtarzam, że ta stodoła na wizualizacji to tylko przykład. Tam dokładnie jej nie będzie. I kolejny pomysł to rozebrać tą wiatę i do tego garażu, co tutaj jest, dobudować oborę. Oczywiście to tylko pomysł, który zrealizuję, jak byki okażą się być opłacalne. Ale też chcę wam o tym powiedzieć tak, żebyście po prostu widzieli. I jak macie pomysły, to możecie pisać, czy spoko, czy nie. Kolejny pomysł to tutaj z przodu postawić wielki garaż, taki na całą tą stronę od domu do płotu. Co wy na to? Proszę bardzo, już wam pokazuję wizualizację. O macie, taki garaż spoko, czy nie? I tak samo, czy w taki sposób można go postawić? I tutaj to ja już mogę spokojnie odsunąć się z jednej, jak i z drugiej strony bez problemu. Tylko dobrze, żeby to nie było 3 metry, bo wtedy nie ma sensu go budować. Ja to chyba ogarnę dla was kanał Discord i tam będziecie mogli się ze mną kontaktować. I tam jak ktoś będzie miał jakaś propozycję, czy po prostu wymyśli jakiś fajny układ, to po prostu wyśle mi zdjęcie i tyle. Bo na YouTube to tylko możecie do mnie pisać. Z samego tekstu to czasami ciężko jest się domyśleć, o co chodzi. A tak dostanę od was fotkę i będę wszystko wiedział. Dobra, kto miał się dowiedzieć, ten wszystko wie, a ten, kto nie miał się dowiedzieć, to nic nie wie. Dobra, starczy tego gadania. A nie czekaj, gadania nie wystarczy, ale planowania wystarczy. No dobra, bo ja tu już muszę się zbierać i jechać obejrzeć pewną rzecz. W sumie wy to już wiecie, co to. I wiecie, czy to kupiłem, czy nie. A ja dopiero się dowiem, ale pewnie to kupię. Przyda mi się do warsztatu. Jak masz dobre zdolności spawalnicze, to możesz stary siewnik i kultywator zespawać to do Zetora, byś miał dobry zestaw. Raczej zdolności spawalniczych to nie mam żadnych, bo dopiero się uczę, ale to jest całkiem ciekawy pomysł, tylko jak to potem podnosić? Co zrobić taki długi zestaw? No bo w tym całym agregacie, który jest pod 14, to mogę podnieść siewnik, a gdybym przyspawał, to miałbym na stałe taki całkiem długi zestaw, ale może to zrobię w sumie całkiem spoko pomysł. Czy planujecie z Markiem sprzedać Fiata 126P? Na razie nie planujemy go sprzedawać. Robimy go dla siebie, jak już będzie u nas, to się zastanowimy, co z nim zrobić. Co z Władkiem, pytałeś o niego? Nie pytałem, ale z tego, co kiedyś rozmawiałem z Kazikiem, to mówił, że go nie sprzeda. Podoba mu się ten traktor i tyle. Miał tą 30, chodziła mu, ale potem się zamieniliśmy i mówi, że tak polubił Władka, że nie planuje go oddać. Więc na razie, póki tam u niego stoi, to jest dobrze, może za jakiś czas zajadę do niego i zapytam, co u Władka i żeby pamiętał, że jak będzie chciał go sprzedać, to ma najpierw do mnie zadzwonić. Ale w sumie dobrze, że zadałeś to pytanie, bo dzięki temu przypomniałem sobie o Kaziku i o tym, że miałem do niego pojechać i się zapytać o pola. To niedługo do niego zajadę i zapytam, to przy okazji właśnie zobaczysz sobie, co u Władka i jak on teraz wygląda. No taka przyczepa kiedyś mogłaby mi się przydać, ale na razie to ja poradzę sobie zwożąc belki na przyczepach, które teraz mam. A na dodatek jeszcze dyszel połamany i ta cena trochę za drogo. I jeszcze weź to jakoś przetransportuj. Za dużo zachodu, a za mało można zyskać. No ciekawy sprzęt, trochę podniszczony, ale żadnych wycieków nie widzę. Silnik wydaje się być w dobrym stanie. Panie, ja o to dbałem lepiej jak o żonę, ha, 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 ha. A kiedy coś było w nim naprawiane? Oj, jakiś czas temu był wymieniany akumulator, bo miał już swoje lata, a tak to super maszyna. Ale czołg kupiłem. Tam po kryjomu nagrałem wam kilka wstawek, ale jakoś mi tak ciężko się nagrywa przy takich ludziach. Pewnie zapytacie, po co mi to i po co mi 5. traktor. I powiem wam, że kupiłem go, bo miałem blisko. To szkoda było nie podjechać i nie obejrzeć. Na dodatek, jak widziałem, że ten pan miał wystawione całe gospodarstwo, to chciałem się zainteresować jego polami. I wiecie co?
Udało się. Pan powiedział, że jak bardzo chce, to po żniwach mam się odzywać i będzie miał pola do sprzedania. Oczywiście wszystkich mi nie sprzeda, ale mówi, że ma taki kawałek, co jakiś dziad wydzierżawił. I jakieś tam problemy z nim ma, nieważne zresztą. No i że akurat coś może mi sprzedać. I gdybym chciał, to i kilka pól może mi wydzierżawić. No to chyba warto było wydać kilka tysięcy na ten traktor, bo dzięki temu zyskałem pola. A i na dodatek ten odmalujemy, naprawimy i pewnie go sprzedam. No chyba, że wy będziecie chcieli, żebym go zostawił, a sprzedał na przykład Zetora. Bo jak coś ten MTZ ma 80 koni, a Zetor 73. Więc decyzja należy do was. Jeszcze potem wam go dokładniej pokażę. Na razie zostawiam go tutaj pod kurnikiem i idę po samochód. Ale chyba nie jest zły, co? Kiedyś widziałem komentarze, czy kupię jakiegoś MTZ-a albo Belarusa. To w końcu te osoby się doczekały. A teraz czeka mnie spacerek po samochód. Daleko nie mam, to postanowiłem, że zabiorę go od tego pana i postawię go w kurniku. A potem jak będę go potrzebował, to nawet rowerem sobie przyjadę i wezmę. A tak weź na przykład w nocy, czy wieczorem chudź komuś po podwórku. A tutaj elegancko pomiędzy sobie przejdę, zaraz wyjdę na asfalt i będę na miejscu. Nie myślałeś założyć tura to Zetora i zrobić test, czy pługi te, co masz, zdadzą egzamin? I nie będzie go podnosić? A tur zawsze się przyda. Myślałem, ale i tak nie zamierzam męczyć Zetora tym pługiem. Niech on sobie ciąga czwórki, ale nie obrotowe. Zwykłe mu wystarczą, ale co do tura, to teraz mam dylemat, bo można sprzedać Zetora, zostawić MTZ-a i on ma już tur. Trochę taki dziwny, ale ma. Zobaczę wasze opinie, co wy byście zrobili i jakie macie pomysły. I wtedy się dokładniej zastanowię, bo czasami niektórzy z was mają takie pomysły, że no ja nigdy bym na takie coś nie wpadł. A i od razu mówię, 60 nie sprzedam. Jest tylko wybór między Zetorem i MTZ-em. Ogarniesz mi po taniości rozrzutnik obornika Agromet dwuosiowy? Ja tam nic takiego nie mam, ale może ktoś z widzów ma, to odezwijcie się do niego. Czy założysz wysokie błotniki do 14? Raczej nie. Ja ogólnie przy niej nie chcę nic grzebać, bo podoba mi się tak, jak teraz wygląda. Dobra, gaszę na razie nagrywanie, bo zaraz powiedzą, że debil i sam do siebie gada. Ten pan ma taki pług. Dla mnie byłby idealny, bo czteroskibowy to nawet do Zetora by pasował i nie musiałbym nic spawać. Ale na razie jest zarezerwowany i jak klient go nie kupi, to ma do mnie zadzwonić. Tak samo reszta sprzętów. To jak ktoś coś z tych maszyn chce, to piszcie. To jak się nie sprzedadzą, to ja je dla was kupię. Tam stał rozrzutnik jednoosiowy, taki mały i talerzówka. Ale to wszystko zaklepane. A co do tego pługa, to w nim brakuje kółka. To musiałbym sobie je dokupić. Ale to nie problem. Wsiadam w sprzęta i jadę na gospodarstwo. Zadaliście tyle pytań, to jeszcze odpowiem na kilka, zanim dojadę. Zamknę bramę, bo w sumie to nie wiem, kiedy przyjadę po samochód. Pomyśl o rozebraniu drewnianej stodoły i na przykład postawieniu większego garażu na wszystko, co stoi na zewnątrz. No co do garażu, to na początku filmu była mowa o stodole i garażu. Te, co bym chciał postawić, wystarczyłby mi na wszystkie maszyny, a na pewno na te, co stoją pod chmurką. I nie musiałbym rozbierać żadnej stodoły, dopóki ta drewniana się nie rozpada, to niech będzie. Bo widzisz, trzymam tam jakieś graty i bizona. To szkoda jej niszczyć tak według mnie. Ale ta kabina jest mała, no żeby cokolwiek widzieć, to muszę się garbić i o tak przybliżać. Dobry ciągnik DLA niskorosłych. Co zrobisz, jeśli budowa wszystkiego tego, co chcesz, się nie powiedzie? Nic nie zrobię. Będę musiał pomyśleć o budowie czegoś innego, albo w innym miejscu innego wyjścia nie ma. Co z 60, jak w Zetorze zamontujesz tur? Nic. Ona zostaje i nie planuję jej nigdy sprzedać. Kiedy laweta do przewozu maszyn? Jak będzie mnie stać i będzie co wozić? Czy skoro tyle osób chce kupić od ciebie działki w szybkim czasie, to czy chcesz zacząć handel działkami? Raczej nie, ale to mówię dzisiaj. Nie wiem, co będzie za jakiś czas. Może akurat coś mnie natchnie i zacznę nimi handlować, tylko to musiałyby być działki budowlane, bo rolnymi nie zamierzam handlować, tylko chcę je kupować dla siebie.
No chyba, że byłyby bardzo daleko jak te w Szpakowie. I nowy nabytek robi pierwsze metry na moim gospodarstwie. O, i Adam przyszedł. A co to za sztrucel? Jaki sztrucel to porządna masznyna. Człowieku to ma 80 koni. Tata i pewnie 40 zardzewiałych, ale kupa rdzy. Co ty z tym chcesz robić? No jak to co odnowić? Kupię szpraja i będziemy malować. Szkoda farby. Co szkoda, to będzie pierwsza maszyna, którą naprawimy w warsztacie. Na czymś musimy się nauczyć. No nie wiem. Ale za to ja wiem. Bierzemy go na warsztat, trochę ogarniemy i cyk na sprzedaż. Kasa wraca, a doświadczenie zostaje. I kiedy chcesz zacząć to robić? Nie wiem, na razie muszę kupić potrzebne nam rzeczy, jakieś klucze wiertarki i takie tego typu podobne rzeczy. Ciekawe, co z tego będzie. No dobra. A teraz tak szczerze, w sumie nie ma tu dużo roboty, bo z zewnątrz on nie musi być super idealny, nie? Najważniejsze, aby przejrzeć silnik. Oj, w końcu zaczynasz gadać jak człowiek, aż cię nie poznaje, ale tak. Według mnie niech działa silnik, a z kabiną i resztą to pomyślimy co dalej. No dobra. Ale skoro nim przyjechałeś, to znaczy, że działa prawie wszystko. A podczas drogi nie słyszałeś jakichś dziwnych rzeczy. Nawet jakbym słyszał to, i tak bym nie wiedział, czy to coś się psuje, czy tak ma być. Pierwszy raz mam styczność z tym ciągnikiem. To nie wiem nawet, jak jest dobrze, a jak źle. To jest wschodnie ustrojstwo, to nawet panewki mogą wychodzić bokiem i może to oznaczać, że tak ma być. I ty chcesz brać się za mechanikę, weź ty lepiej sobie odpuść. Jeszcze zobaczysz, że będę lepszym mechanikiem od ciebie. Człowieku, ja mam 100 godzin doświadczenia w Car Mechanic Simulator. Ha, 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 ha. Noże stera do Dobra, wystarczy tego, wygrałeś, ja mam dosyć. Co dzisiaj robimy? Podziwiamy to dzieło sztuki. A tak serio, to trzeba odstawić maszynę na miejsce i musimy pojechać po samochód do kurnika. Na miejsce, czyli na złom. Co, już mam dzwonić po lawetę, czy za chwilę? Za chwilę, dobra, ale zanim to jeszcze odczepię od niego ten tur, bo coś mi on nie pasuje. Gdzieś muszę zostawić ten tur, może tutaj. To i od razu inaczej wygląda. Teraz ci się podoba? Nie. No to trudno. Dobra, odstawiam go na jakieś miejsce, a ty odpalaj 14 i jedziemy po Seata. Ja to nie wiem, co mu nie pasuje w tym ciągniku traktor, jak traktor nie jest wcale taki zły. O, tutaj będzie sobie stał i nikomu na razie nie będzie przeszkadzał. Dobra widzowie, my jedziemy teraz po Seata, ale tutaj już nic ciekawego się nie będzie działo, więc dzięki za oglądanie, do następnego, cześć. A ty się pożegnasz z widzami Hamie 1? Cześć widzowie. No, kultury go nie nauczyli. Nie dość, że mój nowy nabytek wyzywa, to jeszcze się z widzami nie pożegna, a idź ty. Nowy co? Kupił kupę złomu i się podnieca nie wiadomo czym. Kupiłbyś taki porządny ciągnik jak ten, którym teraz jedziemy, a nie jakieś szmelc. A szkoda gadać.